Dzień dobry Państwu, nazywam się Kaja Rupocińska i witam z Zamku Królewskiego w ramach wykładów poświęconych kodom i symbolom ukrytym w kolekcji zamkowej. Tematem dzisiejszego spotkania jest Gabinet Monarchów Europejskich. Maleńka sala sąsiadująca z salą tronową. Wnętrze niezwykłe ze względu na dekoracje polichromowe, ze względu na komplet obrazów, portretów europejskich władców, które zdobią jego ściany i na fakt, że częściowo wyposażenie, czyli częściowo garnitur mebli jest oryginalnym XVIII-wiecznym, a także znajduje się tu jedna z pereł zamkowych, czyli gerydon. Taki maleńki stolik z okrągłym blatem. Na świecie mamy dwa takie egzemplarze. Jeden na zamku, drugi w wiedeńskiej Albertinie, więc tym serdeczniej zapraszam Państwa do zwiedzenia ze mną tego wnętrza. Gabinet Monarchów Europejskich znajduje się w południowym ryzalicie północno-wschodniego skrzydła zamku. Pomysłodawcą projektu takiej aranżacji sali był nie kto inny, tylko król Stanisław August Poniatowski, władca mecenas. Król, który przez 30 lat swoich rządów próbował w sposób dramatyczny zreformować Polskę pod wieloma względami. Z różnych przyczyn reformy polityczne i ekonomiczne spełzły na niczym. Natomiast musimy pamiętać o Stanisławie Augustie Poniatowskim jako wybitnym mecenasie kultury i sztuki. Król Stanisław był znawcą kultury europejskiej, wielkim frankofilem. Prawdziwie oświeconym władcą, który uważał, że odpowiednio budowane i upowszechniane w sensie dostępu kolekcje malarstwa, rzeźby, numizmatów, ksiąg i rycin będą służyły za najlepsze możliwe narzędzie do budowania pewnego smaku społecznego, poszerzania horyzontów społecznych. W związku z tym budował kolekcje uniwersalne i encyklopedyczne, zgodne z duchem epoki, udostępniając je szerszej publiczności, nie tylko badaczom, uczonym czy wybitnym gościom. W rozwoju sztuk i nauk widział narzędzie wzmocnienia potęgi państwa i zarazem dobrobytu obywateli. Uważał też, i nie bez racji, że sztuka stanowiła nośnik oświeceniowych prądów, takich, które celnie uderzą w sarmacki konserwatyzm i obskurantyzm. Stąd wiele inicjatyw podjętych przez króla w zakresie po pierwsze budowania pewnego zaplecza artystycznego w postaci czy to malarni, czy gabinetu, w którym uczono sztuki rzeźbiarskiej. Pomysł Akademii niestety nie został zrealizowany. Stanisław August Poniatowski kolekcjonował obrazy, kolekcjonował rzeźby i to, co niezwykle też jest istotne, finansował w ramach stypendiów Grand Tour, czyli takie podróże studyjne, na które mogli wyjeżdżać związani z dworem malarze, rzeźbiarze, architekci. O Grand Tour opowiadała w drugim z tego cyklu wykładu moja koleżanka Joanna Falkowska-Kaczor, więc odsyłam Państwa do jej opowieści. Ważne jest też to, żeby pamiętać, że sam król Stanisław chciał wybrać się do Włoch, do których wysłał wielu swoich bliskich współpracowników, architektów i rzeźbiarzy i malarzy, ale nigdy tam nie dotarł. Więc tym chętniej czytał relacje stypendystów z podróży po miastach włoskich, a także po różnych ciekawych miejscach w innych krajach europejskich. Wkład Stanisława Augusta w rozwój polskiej kultury jest nieoceniony. Musimy pamiętać o tym, że okres jego rządów to też czas budowy nowego stylu. Ogromny wpływ Poniatowskiego, jego zamówień, jego gustu, jego upodobania
do pewnych form artystycznych, wpłynęły na rozwój klasycyzmu w Polsce i ten wpływ odzwierciedla określenie stylu stanisławowskiego. To taki styl łączący elementy klasyczne i nieklasyczne. Styl synkretyczny, operujący formami zakorzenionymi w kulturze antycznej, ale też w sztuce, w elementach sztuki barokowej. I taką fuzję zobaczymy między innymi w gabinecie monarchów europejskich. Nas interesuje okres dosyć krótki, bo 3-letni, lat 1783-86, kiedy w ramach jednego z projektów przebudowy zamku przystąpiono do prac w jego północno-wschodnim skrzydle. Stanisław August Poniatowski bardzo wiele czasu, wysiłku i środków finansowych poświęcił na przebudowę Zamku Królewskiego. Jego poprzednicy, czyli Wettyni, siłą rzeczy inwestowali głównie w rozwój Drezna. Objąwszy tron, Stanisław August postanowił przebudować Zamek Królewski tak, żeby spełniał on wszystkie funkcje związane z byciem prawdziwą siedzibą królewską. Do końca lat 80. powstało 11 projektów przebudowy zamku. Ostatecznie nie zrealizowano żadnego z nich, natomiast sporo pracy włożono w przebudowę wnętrz zamkowych. Gabinet Monarchów Europejskich został włączony jako ostatnia salka do apartamentu wielkiego i to było miejsce, które Stanisław August i jego architekcja, przede wszystkim Jakub Fontana, odpowiedzialny za ten projekt, w ramach którego zmieniono kształt gabinetu. Ten projekt powstał w latach, na początku lat 70. Po pożarze, który ogarnął to skrzydło pałacu i rzeczywiście trzeba było na nowo przemyśleć koncepcję wnętrz. Gabinet Monarchów Europejskich znajduje się w miejscu, w którym już August III Sas wykroił fragment swojej sypialni na mały gabinet. Jakub Fontana nadał mu kształt ośmioboku, takiego wydłużonego i z zamierzeniem króla Stanisława było przekształcenie tego wnętrza na pokój portretowy poświęcony współczesnym sobie władcom. To nie jest duża sala, ona liczy sobie około 26 metrów kwadratowych i wygląda tak. Gabinet Monarchów Europejskich, zwany też gabinetem portretowym lub konferencyjnym, należy do kategorii tzw. grand cabinet. To jest typ pomieszczenia, który został opisany przez Jacques'a François Blondela w traktacie Architektura francuska i pisał on o dwóch kategoriach, tak zwanych buduarach, które pełniły funkcje prywatne i wielkich gabinetach przeznaczonych dla wybranego towarzystwa. Grand cabinet należały do strefy publicznej, przekształciły się z czasem w główne wnętrze recepcyjne reprezentacyjnego apartamentu francuskiego. Również Diderot pouczał w encyklopedii o konieczności urządzenia takiego wnętrza, albowiem podkreślało ono status społeczny i stanowiło konieczny element w siedzibie każdego wielkiego pana. Ściany takich gabinetów na ogół wykładano boazerią, malowaną w motywy groteskowe, emblemy, pejzaże. Były to wnętrza wykwintne i wyrafinowane, a kompozycje dekoracyjne bardzo bogate pod względem symboliki służącej opisom osoby władcy i jego przymiotów. Nasz gabinet też jest usytuowany w strefie publicznej. To jest wnętrze bardzo niewielkie, bardzo kameralne, w którym król podejmował nielicznych wybranych gości zagranicznych. I do nich adresowany był program treściowy dekoracji.
Prace nad gabinetem z zachowanej dokumentacji toczyły się od roku 1783. Wtedy murarz w lipcu w ciągu 2 dni zbił tynki i wywiózł gruz, a na przełomie lipca i sierpnia pokryto ściany gipsem, szykując miejsce pod dekoracje polichromowe. W tym samym roku wykonano również pozłocenia ram portretów na podstawie ramy portretu króla Szwecji. A w 1786 roku do gabinetu wkroczył Jan Bogumił Plersz, który podjął pracę nad dekoracją polichromową. Układ sali jest następujący. Na ścianie północnej mamy drzwi, na południowej naprzeciwko niej, czyli na tej dłuższej osi, okno. Na ścianie wschodniej zamurowano okno i zaaranżowano lustrzaną wnękę z kanapą, a na ścianie zachodniej mamy kominek. Wszystkie ściany poza południową z oknem zostały pokryte polichromią, dekoracją groteskową na złotym tle. Jak również taką dekorację znajdziemy na fasecie. I do tego przygotowano komplet 7 portretów monarchów europejskich. Umieszczenie w pobliżu sali tronowej wizerunków władców współczesnych Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu miało znaczenie symboliczne. W pokoju marmurowym, należącym też do wielkiego apartamentu, król występował wśród zmarłych poprzedników. Tutaj, jak równy, siadał na tronie obok wizerunków cesarzy i królów europejskich. Gabinet poświęcony monarchom europejskim, sąsiadujący z salą tronową, to nie jest, to właściwie takie dość popularne rozwiązanie ówcześnie na dworach europejskich. Nasz warszawski gabinet nie jest pod tym względem wyjątkowy. Decyzja króla po prostu wpisuje się w pewną popularną ówcześnie konwencję. Wybór monarchów nie był przypadkowy. Portrety przedstawiają władców i władczynię 3 państw sąsiadujących z Polską bezpośrednio i Szwecji, a także władców tych krajów, z którymi Polskę łączyły jakieś istotne interesy gospodarcze, polityczne. I 7. portretem jest portret papieża podkreślający związki Warszawy ze stolicą apostolską. Wybór tych władców, czyli 2 cesarzy i 4 królów, jest nieprzypadkowy również dlatego, że stanowi zestaw punktów odniesienia do przedstawienia własnych koncepcji ustrojowych przez Stanisława Augusta. Wśród portretów w takim układzie zgodnym z ruchem wskazówek zegara znajdziemy po pierwsze nad drzwiami, i niestety nie widać go przy zwiedzaniu, portret Piusa VI namalowany przez Pompeo Batoniego. To jest w zasadzie replika portretu, który znajduje się w Galerii Sebaudi w Turynie. Obraz namalowany w 1780 roku i przesłany do Polski rok później. W tym portrecie istotny jest znajdujący się w tle posąg kobiecy. Do końca nie wiadomo, czy jest to bogini Minerva, czy być może Roma. Wiemy z dokumentacji zachowanej, że król negocjował wielofiguralną apoteozę papieża Piusa, w której ważną rolę miała odgrywać właśnie Roma. Fiasko te negocjacje poniosły. Ten portret został namalowany przez Batoniego. Ta wielofigurowa apoteoza miała być namalowana przez Menksa. Fakt jest taki, że oryginał Batoniego w Turynie ma w tym miejscu, w którym u nas przedstawiona została bogini, zegar. Więc być może to jest właśnie bogini Roma. Jakiś element z tej planowanej przez króla Stanisława pierwotnej
kompozycji. Drugim portretem jest portret króla Jerzego III, pędzla nadwornego malarza angielskiego Thomasa Gainsborough. Jeden z 6 w ogóle obrazów angielskich w zbiorach króla Stanisława. To jest portret zamówiony również jako kopia pomniejszona i dopasowana wielkością do pozostałych obrazów w gabinecie pełnopostaciowego portretu króla Jerzego. To jest obraz, w którym, jak widzimy, przemalowane zostały partie tła, a także król występuje w innym stroju, tak zwanym parliamentary robes, a w portrecie oryginalnym nosił uniform, taki mundur, w którym który nosił, kiedy przebywał na zamku w Windsorze. To jest obraz, który do Polski też przybył w latach wczesnych 80. Jeden z bardzo nielicznych przykładów sztuki angielskiej pędzla Gainsborough w tej części Europy. Ten obraz jest malowany nieco sucho, dość tak linearnie, bez charakterystycznego dla późnego stylu Gainsborough rozmalowania. Być może wynika to stąd, że artysta sporządził kilkanaście kopii z tego samego właśnie obrazu i to po prostu jest jedna z nich. Obok Jerzego III, Józef II Habsburg, cesarz rzymski narodu niemieckiego. Obraz nabyty do królewskiej kolekcji jako dzieło anonimowe, a sygnaturę malarza odnaleziono dopiero w latach 20. XX wieku w czasie konserwacji. Tu mamy cesarza przedstawionego w mundurze pułku szwoleżerów. I to jest znowu obraz, który był powielany przez artystę. Identyczne ujęcie głowy cesarza znajduje się w kilku portretach rozsyłanych po dworach europejskich. Kolejnym królem, który wisi na ścianie przy samym oknie, jest Ludwik XVI. Namalowany portret przez takiego szwedzkiego portrecistę europejskich arystokratów, który osiadł w Paryżu. Portret niezwykły w ikonografii Ludwika XVI, albowiem jest to jedyny portret, w którym przedstawiony on został w stroju orderowym Orderu Świętego Ducha. Naprzeciwko króla francuskiego Fryderyk II, król pruski w ciemno-błękitnym mundurze z pąsowymi mankietami, z orderem Orła Czarnego. Znowu ten portret oryginalnie miał zostać zamówiony u portrecisty niemieckiego Antona Grafa. Negocjacje się przeciągnęły. Ostatecznie król powierzył wykonanie tego portretu z kopii innego dzieła Fryderykowi Antoniemu Lormanowi, zatrudnionemu na dworze warszawskim. Najważniejszym portretem pod wieloma względami jest portret Katarzyny II. Znowu jest to kopia całopostaciowego wizerunku z początku lat 80. Autorem oryginału jest rosyjski malarz Fiodor Rokotow i ten obraz wisi w petersburskim Ermitażu. Antoni Albertrandi dokonał pewnych zmian, malując carycę w ujęciu do kolan. Znowu jest to wielkość portretu dostosowana do formatu wyznaczonego architekturą gabinetu. Przy malowaniu tego portretu Albertrandi posiłkował się wieloma egzemplarzami tego typu wizerunków ze zbiorów Stanisława. W królewskiej kolekcji mamy aż 18 portretów carycy Katarzyny. Jest ona tutaj przedstawiona w stroju paradnym ze srebrnej lamy zwanym rosyjskim lub słowiańskim. Tutaj pokazuję Państwu oryginał tego obrazu i ostatni władca, którego portret zdobi ścianę gabinetu, to Gustaw III, król szwedzki w tak zwanym stroju ceremonialnym mniejszym, stojący na
tle kotary, a za nim widać srebrny fotel tronowy z herbem Królestwa Szwecji, z figurami sprawiedliwości i roztropności w zwieńczeniu. To jest fotel do dziś używany przez królów Szwecji, a został on wykonany z okazji koronacji królowej Krystyny w 1650 roku. Autorem tego portretu jest malarz, którego Stanisław August Poniatowski znał osobiście i który wykonał wcześniej portret króla znajdujący się w Muzeum Narodowym w Warszawie, w zbiorach muzeum, więc wybór Krafta był zupełnie nieprzypadkowy. Warto jeszcze może nadmienić, że wszystkie obrazy zostały w ramach represji po powstaniu listopadowym wywiezione do Rosji, potem wróciły do Polski na mocy rewindykacji po podpisaniu traktatu ryskiego, po czym zostały wywiezione w czasie II wojny przez Niemców i rewindykowane w 1946 roku, a na zamku zostały zawieszone po jego odbudowie w latach 80. 7 portretów, czy 6 portretów władców i portret papieża zostały umieszczone na polichromowanym złotym tle. Złote tło podkreśla reprezentacyjny charakter wnętrza. Król w liście do Marcello Bacciarellego z sierpnia 1984 roku pisał: tło gabinetu ma być całe złote, a arabeski na nim malowane. Złoto w gabinecie konferencyjnym oczywiście budzi konotacje ze Złotym Wiekiem, ale też z bogactwem i splendorem królewskim. Inspiracją do tej części dekoracji gabinetu, wystroju gabinetu jest między innymi groteskowa dekoracja w Cabinet Doré w Wersalu. Widać tu wyraźnie, że pod koniec panowania, czy też w późniejszych latach panowania, Stanisław August nawiązywał do takich cięższych, bardziej barokowych form. Ale wykorzystywanie złotego tła do polichromii to też moda klasycystyczna. W tym stylu na złotym tle właśnie wykonano polichromię czy w willi Borghese, czy w Palazzo Chigi, czy też w buduarze Marii Antoniny w Fontainebleau. Więc znowu dekoracja nasza warszawska wpisuje się w pewne trendy europejskie. Program ikonograficzny polichromii w gabinecie jest następujący. W najwyższej partii mamy identyczne dekoracje nad wszystkimi portretami. To harpie i syreny wkomponowane w wić akantu zdobiącą fasetę. Po czym inaczej nieco zostały zredagowane ściany, na których wiszą wizerunki cesarskie i wizerunek papieża, a kompozycje wokół portretów królewskich są powtarzalne. One są zbudowane według jednego schematu. Program tych dekoracji jest wielowątkowy, ale dla gości, których przyjmował w tym gabinecie Stanisław August, dość jednoznaczny i czytelny, a wyszukana i bardzo starannie dobrana forma artystyczna operuje dość skromnym repertuarem motywów i być może dlatego też zrekompensowano tę skromność złotym tłem. Pojawia się pytanie, dlaczego w ogóle polichromie? Przecież jest to taki rodzaj dekoracji szczególnie zagrożonych przez działanie czasu, przez zmienne gusta i na ogół dekoracje polichromowe traktowane jako tymczasowy element wystroju wnętrza i często zmieniano, by nadążyć za obowiązującą modą. Od czasów nowożytnych, czyli od mniej więcej wieku XV i XVI szczególnie, trwa w Europie nieustająca moda na polichromię z motywami genre arabesque, czyli groteskami. Groteska to i ornament, i rodzaj dekoracji. Ważne jest to, że wszystkie elementy tych dekoracji są
poddane rygorom symetrii, uporządkowane w ramach wydzielonych płaszczyzn ścian. Motywy się powtarzają według określonego schematu, są zestawiane w parach, co tak bardzo pięknie rytmizuje i harmonizuje kompozycję. Przebogate i bardzo różnorodne motywy, które w groteskach wykorzystywano, umożliwiały nadawanie im najrozmaitszych znaczeń symbolicznych, skłaniały do prowadzenia takiej erudycyjnej gry z oglądającymi. Ważne jest też to, że w dekoracjach groteskowych niektóre elementy są płaskie, inne trójwymiarowe i artyści, którzy je tworzyli, często budują formy o takiej w zasadzie zamierzonej nieważkości. To są formy sprzeczne z prawami fizyki, sprzeczne też z ludzkim doświadczeniem, więc tym ciekawsze dla oka. Często słyszymy takie pytanie o tym, czym się różni arabeska od groteski. Arabeska bywała niekiedy definiowana jako motyw wyłącznie roślinny, a groteska jako ornament zawierający motywy między innymi zwierząt i fantastycznych stworzeń. Obecnie te terminy są używane praktycznie wymiennie. Skąd wielka popularność groteski w nowożytnej Europie? Pod koniec XV wieku odkryto na Esquilinie w Rzymie złoty dom Nerona, Domus Aurea. Niezwykłe wnętrze wypełnione dekoracjami groteskowymi. To odkrycie zainspirowało całkowicie nowy styl dekoracji wnętrz. Największy wpływ na ukształtowanie tego modelu dekoracji miały dzieła Rafaela, wykonane na przestrzeni lat 1516-20 w Rzymie i inspirowane malowidłami neroniańskimi. Tutaj pokazuję Państwu fragment apartamentu kardynała Bibbieny w Pałacach Watykańskich. Tu willę Madama kardynała Medici, a tu loggie w Pałacu Watykańskim, zbudowane dla papieża Leona X. I wszystkie te wnętrza zostały pokryte dekoracjami polichromowanymi autorstwa, tak jak powiedziałam, Rafaela, inspirowanymi wzorami zaczerpniętymi z Domus Aurea. Ścisła symetria i powtarzalność bardzo dekoracyjnych motywów w takim układzie wertykalnym to jest jeden z przepisów na sukces groteski. Znajdziemy w nich sfinksy, gryfy, monstra morskie, girlandy, palmety, zwoje akantu, trytonesy, trytony, kanefory. Wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. Potem do repertuaru wzorów wykorzystywanych w groteskach dołączą scenki rodzajowe, elementy emblematyczne i na przestrzeni nowożytności to całe niezliczone bogactwo form będzie dyktowane po pierwsze znajomością ikonografii antycznej, po drugie wyobraźnią malarza, a po trzecie aktualnymi tendencjami artystycznymi, a czasem też i naukowymi. W XVIII wieku prowadzono dalsze prace wykopaliskowe w Domus Aurea i w miastach Wezuwiusza świeżo odkrytych, czyli w Pompejach, Herkulanum i Stabiach, w których zachowały się nietknięte czasem freski z miast, z willi zniszczonych przez wybuch Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. Pod koniec lat 70. XVIII wieku wydany też został wielki zbiór ilustracji z logii Rafaela, taki wzornik, ale taki, który obejmował całe ściany, a nie jedynie wybrane fragmenty. Wzornik Giovanniego Volpata, który zrobił furorę w Europie i na którym opierali się twórcy dekoracji groteskowych. W Polsce artystą związanym z dworem królewskim,
który wykonał liczne dekoracje polichromowe w Zamku Królewskim, w Łazienkach przede wszystkim, był Jan Bogumił Plersz. On należał do szerokiego grona artystów pracujących dla króla, ale w zakresie dekoracji ściennych to w zasadzie on odgrywał pierwszoplanową rolę. Był synem pierwszego rzeźbiarza Augusta III, Johanna Georga Plersza. Zdobył wykształcenie artystyczne w Wiedniu, potem kształcił się w Augsburgu u Bernarda Goetza. Wrócił do Polski, zdobywszy umiejętności freskanta i pracował na początku na dworze Wettynów, a potem związał się z królem Stanisławem Augustem. I to w zasadzie on nadał w pewnym sensie indywidualny rys siedzibom królewskim, czyli zamkowi i Łazienkom, a także zamkowi w Ujazdowie, ale z tego obiektu monarcha dość szybko zrezygnował i przeznaczył je na koszary wojskowe. Plersz nie był wyłącznie dekoratorem, ale malarstwo ścienne, tak jak mówiłam, stało się jego domeną. Dekoracje Plersza znajdziemy przede wszystkim w Łazienkach, we wszystkich praktycznie budynkach, i w Pałacu na Wyspie, w Białym Domu, w Pałacu Myślewickim, w oranżerii. I na podstawie zachowanych tam jego prac widać wyraźnie, że bardzo swobodnie czuł się, wykonując pracę na bardzo różne tematy. I w rozmaitych konwencjach, od dekoracji z motywem antycznej, groteski, przez weduty, sceny rodzajowe, mitologiczne, chinoiserie, po malowidła iluzjonistyczne. Tutaj pokazuję Państwu Teatr Królewski w Starej Oranżarni, takie cudownie rozmalowane pary w lożach, a dekoracje widowni teatralnej uzupełnia plafon przedstawiający Apolla szybującego na kwadrydze w otoczeniu mus. Tutaj projekt tego plafonu i fasety to rysunek piórkiem i ołówkiem autorstwa Plersza. Pod postacią Apollina Febusa, boga świetlistego, ukryty jest oczywiście nie kto inny, a król Stanisław August. W ogóle odniesienia do symboliki solarnej były częste na dworach europejskich w przedstawianiu przymiotów władców. Ta symbolika rzeczywiście niezwykle silnie zakorzeniona, przede wszystkim na dworze francuskim, ale związana nie tylko z osobą Ludwika XIV, zwanego Królem Słońca. Chodzi o to, że nawiązania do Apolla, Febusa, to nawiązania do postaci, które promieniują światłem nauki, sztuki. I tak przedstawiony Stanisław August jest symbolem rządów oświeconych. I taka wizja królewskiej osoby była popularna i bardzo, bardzo wyraźnie przedstawiana w rozmaitych rysunkach, właściwie w tekstach kultury o charakterze propagandowym. Plersz w związku z tym też do tych odniesień nawiązywał. Tu pokazuję Państwu dekoracje Plersza z gabinetu w Białym Domu, przykład scen z życia Chińczyków, czyli takiego malarstwa pejzażowego o tematyce fascynującej króla Stanisława, czyli związanej z Chinami. Tu dekorację iluzjonistyczną, czyli taki gabinet stanowiący altanę oplecioną wicią i dekorację inspirowaną groteskami rafaelowskimi z logii w jadalni Białego Domu. Przedstawiłam Państwu ten wybór prac Plersza po to, żeby wskazać, że miał on duże doświadczenie wtedy, kiedy przystępował do konstruowania polichromii na Zamku Królewskim. Tu widzą Państwo projekt plafonu do gabinetu monarchów europejskich
8 harpii syren otoczonych wicią akantu. Pod nim, pod tym plafonem, tak jak pamiętamy, tło całe złote, a arabeski na nim malowane. Określony wzór kompozycyjny, który Plersz zaprojektował dla dekoracji ściennych wokół portretów królewskich, składa się z następujących części. Na górze mamy symbole antycznych bóstw, równoznacznych z planetami. Bezpośrednio nad portretami przedstawienia związane z godłem państwowym. Potem symbole poniżej odnoszące się do poszczególnych władców. Portrety flankują pary cnót. A pod spodem, pod portretami znajdują się dekoracje en grisaille, takie plakiety przedstawiające powinności monarchów. Dekoracja ścian z portretami papieża i z portretami osób cesarskich została zredagowana nieco inaczej. I teraz proszę bardzo, u papieża na ścianie będzie tylko herb nad portretem i proporcje malowane na złotym tle. W przypadku króla Anglii mamy Merkurego, kaduceusze, lew jednorożec i herb Anglii. Po bokach trofea i menady. To są elementy, które będą się powtarzały we wszystkich dekoracjach. Jerzemu III towarzyszą sprawiedliwość oraz spokój, zwycięstwo z wieńcem i palmą, a pod spodem plakieta z bitwą morską i jeszcze wizerunek boga Neptuna. Józef II, czyli cesarz, będzie oprócz trofeów jeszcze jego portret ozdobiony po obu stronach alegorią Dunaju, który był najważniejszym szlakiem wodnym handlowym Europy, a SPQR to odniesienia do oczywiście sztandarów rzymskich, czyli w związku z tym do tytułu cesarskiego Józefa. Król Francji to Apollo jako słońce i towarzyszy mu obfitość, z rogiem obfitości i kłosami zboża w dłoniach. Drugiej cnoty nie ma, to znaczy nie udało się jej zrekonstruować. Nie wiemy, co było. A pod spodem panoplia i w plakiecie triumf sztuk wyzwolonych. Fryderyk to oczywiście Bóg Mars. Trofea Menady. Auctoritas spiritualis oraz pokój usypiający wojny. Jedno przedstawienie to postać dzierżąca 2 klucze i berło, a druga, czyli pokój usypiający wojnę, trzyma w dłoniach makówkę i gałązkę oliwną. Pod portretem symbol mądrości sowa i plakieta przedstawiająca bitwę. Najbogatszy program towarzyszy cesarzowej Katarzynie. Ten obraz jest powieszony naprzeciwko ściany lustrzanej, w związku z tym jest też zwielokrotniany i nie bez przyczyny. Katarzyna nad portretem ma sławę zamiast symboli astralnych, sławę, która rozgłasza chwałę rządów. Potem sowę, symbol mądrości, trofea Minerva i Kalliope. Minerva symbolizująca mądrość, Kalliope muza poezji odnosząca się, ten wizerunek odnosi się do prób literackich podejmowanych przez carycę. Żurawie jako symbole królewskiego obowiązku czuwania nad spokojem obywateli i 2 trytonesy, które flankują alegorię instrukcji, czyli takiej sceny związanej z nadaniem, z taką reformą praw systemu prawnego w Rosji i pod rzeczoną alegorią jeszcze mamy atrybuty Herkulesa związane z siłą. Gustaw III to Wenus,
towarzyszą mu roztropność i pokój, zgoda. Roztropność trzyma lusterko i strzałę, pokój, zgoda, róg obfitości, gałązkę oliwną, a poniżej znajduje się przedstawienie boga Wulkana, symbolizującego siłę wytwórczą, a także plakieta ze sceną obrad Senatu, czyli to dosyć takie ciekawe rozwiązanie, bo kilkanaście lat wcześniej król dokonał czegoś na kształt zamachu stanu, ograniczając rolę Riksdagu, a ta plakieta w zasadzie jest opowieścią o wartości płynącej z jakiegoś takiego kolegialnego sprawowania rządów. Wulkan jest też istotny, ponieważ Szwecja to największy ówcześnie w Europie producent żelaza. Pozostałe znaczenia ukryte w programie dekoracji groteskowych dotyczą czasu. W kompozycjach królewskich mamy cztery bóstwa. Mars, który reprezentuje rok, Wenus, miesiąc, Merkury, dzień i Apollo, godzinę. Więc mamy tu odniesienia do czasu kosmicznego, który mówi o boskiej harmonii wszechświata, o cyklu egzystencji, przez to o odradzaniu się i człowieka, i państw. Czas jest też oczywiście sędzią oceniającym działania poszczególnych władców. Planety można też analizować z takiego, nie wiem, okultystycznego punktu widzenia. Stanisław August interesował się okultyzmem i członkowie jego dworu też, więc być może chodzi też tu o to, że Mars wpływa na żywioły, Słońce na metal, Wenus na życie wegetatywne, a Merkury na elegancję i harmonię wymowy. Harpie, o których już wspomniałam, tych 8 harpii syren, to symbole wszelkich nieszczęść i zagrożeń czyhających na obywateli państw, cieszących się spokojem wynikającym z tego, że są one rządzone przez tak wybitnych władców, którym towarzyszą tak wybitne przymioty. Sceny bitewne, o których wspomniałam, te z plakiet Angrisai, jednocześnie odwnoszą się do obowiązku władców sięgania po oręż, gdy zajdzie taka potrzeba. Na tle opowieści o monarchach europejskich król przedstawia program swoich rządów. Taką tezę postawił w jednym z artykułów profesor Rotermund i to jest bardzo ciekawy i właściwie niekwestionowany przez badaczy pomysł. Król Stanisław wykorzysta do tego program ikonograficzny pewnego podarunku, czyli tego gerydonu, który hrabia Artois, brat Ludwika XVI, sprezentował generałowej Elżbiecie Grabowskiej, czyli towarzyszce życia Stanisława Augusta Poniatowskiego. Gerydon, tak jak już Państwu mówiłam, nasz jest jednym z 2 zachowanych na świecie. W latach 70. XVIII wieku gerydony, które przyjmowały formę takich trójnogich, okrągłych stoliczków na trójnogu, cieszyły się bardzo dużą popularnością i wytwarzano je w pracowniach bardzo wielu ebenistów. Ten jest rzeczywiście zupełnie niezwykły. Tak jak pozostałe gerydony ma podnoszony blat, gerydony wykładano różnorodną dekoracją, a krawędzie zdobiono ażurowymi galeryjkami z mosiądzu. Nasz gerydon to efekt współpracy wielu mistrzów rzemiosła najwyższej klasy. Za części drewniany odpowiedzialny jest za malarstwo, za części malowane, czyli plakiety porcelanowe. Odpowiedzialny jest Nicolas Dodin, a sam mebel wykonano w warsztacie Martena Carlena. Tutaj pokazuję Państwu jeszcze ten drugi wiedeński gerydon. Nasz powstał w Paryżu. Blat porcelanowy wykonano w królewskiej manufakturze w Sèvres. Blat składa się z 7 elementów, środkowej okrągłej plakiety i 6 towarzyszących. Mebel wykonano z najlepszych możliwych materiałów. Dębu, mahoniu, porcelana pochodzi z Sèvres.
a galeryjkę wykonano i dekoracje części drewnianych ze złoconego mosiądzu. W tej chwili autorstwo wszystkich plakiet, nie tylko tej środkowej, okrągłej, przypisywane jest Nicolas Dodenowi, choć sygnowana jest tylko właśnie przez niego ta okrągła. Ale na rzecz tezy, że on jest autorem wszystkich elementów, przemawia staranność i precyzja wykonania. To, że wszystkie plakiety idealnie do siebie pasują, więc musiały być wykonane w jednym miejscu. To, co zwraca uwagę, to fakt, że dekoracje blatu zostały wykonane w różnych technikach. Środkowa plakieta jest wielobarwna, a plakiety okalające wykonane szkicowo i monochromatycznie. I teraz, co przedstawia warszawski Gerydon? Otóż tematy plakiet zostały zaczerpnięte z powieści Przypadki Telemacha, syna Ulyssesa, wydanej w 1699 roku, autorstwa François Fenelona. Tutaj pokazuję Państwu pierwszą stronę jednego z wydań. To była książka, która zrobiła furorę w całej Europie. Była tłumaczona na bardzo wiele języków. W Polsce pierwsze tłumaczenie pojawiło się w 1726. Tutaj pokazuję Państwu stronę tytułową z wydania z 1750 roku. To była książka niezwykle popularna w Europie i najpopularniejsza w Polsce, o czym świadczą spisy inwentarzowe, katalogi bibliotek. Książka, która doczekała się niezwykle bogatej recepcji w polskiej literaturze oświeceniowej. I teraz pytanie, dlaczego? Otóż przypadki Telemacha są spisaną w 20 kilku księgach historią podróży Telemacha, który wyrusza na poszukiwanie ojca swego Ulyssesa. Z tym, że Fenelon, czyli autor, dokonał takich... Właściwie wplótł w tę powieść szeroko rozumiany program oświeceniowego myślenia. To jest książka, która w kostiumie antycznym przedstawia paradygmaty myślenia XVIII wieku. To jest książka w Polsce popularna niezwykle dlatego również, że opowiada o historii państwa ogarniętego wojną domową i narażonego na zaborczość sąsiadów. A Telemach, prowadząc zwycięską wojnę w obronie tego państwa, nie dopuszcza do jego rozbiorów. Towarzyszy mu mentor, pod jego postacią ukryta sama bogini Minerva, i mentor wprowadza do Salenty, czyli do tego państwa, nowe, sprawiedliwe prawa, które pozwalają rozwijać rolnictwo, handel, a codzienne życie opierać na prostych prawach natury. Skojarzenia z Polską są dość oczywiste. Kraj, jak wiemy, zagrożony był zaborczą polityką sąsiadów i rządy Stanisława Augusta to też czas 3 rozbiorów Polski. I ta taka właśnie niestabilna sytuacja wewnętrzna i radykalne próby ratowania systemu politycznego, ekonomicznego poprzez reformy ustrojowe i reformy w polityce zagranicznej niezwykle rezonowały z tymi opowieściami z książki Fenelona. Stanisław August Poniatowski przez wielu był utożsamiany z postacią Telemacha, nie tylko w kręgach dworskich, ale był postrzegany właśnie jako władca, który podobnie jak Telemach pokój przedkładał nad zwycięstwa po to, by zapewnić poddanym obfitość dóbr i sprawiedliwy ustrój. Król Stanisław zdecydował się na wstawienie tego Gerydonu do gabinetu, bo w związku z tym mógł on być Telemachem w świecie, w którym rządzili inni świetni władcy. Ten taki aspekt zagrożenia politycznego w programie gabinetu jest nieobecny. Mamy do czynienia z przedstawieniami
8 władców luminarzy. Środkowa plakieta wykonana przez Charlesa Dodena została namalowana na podstawie ryciny, którą wykonano na podstawie obrazu bardzo popularnego Jeana Raoult, Telemach opowiadający swoje przygody Kalipso. To jest obraz, który wisi w Louvre. To jest rzeczony obraz, oryginalny to jest grafika i z tej grafiki Dodin tworzy kompozycję środkowej plakiety. Dekoracja malarska tego Guéredonu jest bardzo starannie przemyślanym zamierzeniem artystycznym. Zwraca uwagę kontrast między właśnie barwną plakietą środkową, a szkicowo wykonanymi malunkami en grisaille. Tutaj pokażę Państwu to, co można z Guéredonu wyczytać. Telemach i Mentor spotykają nimfę Kalipso. Telemach jest tutaj pocieszany przez Termozirisa. Tu ucieka z wyspy Kalipso. Tu zwycięża Hippiasza pod opieką Minerwy, tu schodzi do podziemi w poszukiwaniu ojca, a tu dziękuję Minerwie za opiekę. Technika en grisaille zastosowana w tych plakietach jest sposobem opowiedzenia o czasie wydarzeń. To są wspomnienia Telemacha, które ulegają powoli zatarciu. Więc w scenie środkowej on opowiada historie, które wydarzyły się kiedyś wcześniej i musi je przywoływać z pamięci. I tę właśnie sekwencję czasową artysta tworzący tę dekorację, czyli Dodin, tak właśnie sprytnie i ciekawie przedstawił. To potem takie rozwiązanie, czy też to rozwiązanie było wykorzystywane w innych dekoracjach. Dekoracja gabinetu monarchów europejskich splata się więc w opowieść dotyczącą problematyki dobrych rządów, właściwego ustroju i sprawowania władzy. A też jest oczywiście opowieścią o pewnej wizji Złotego Wieku, w której wszystkim władcom w równorzędny sposób zależy na dbałości o dobro poddanych, na ustalaniu i respektowaniu praw, na popieraniu rozwoju handlu, na dbałości o powszechny dobrobyt i powszechną szczęśliwość, a także na dbałości o to, żeby poddani mogli żyć w sposób naturalny, prosty i szczery. W dekoracjach gabinetu znajdziemy też odniesienia takie dotyczące sławienia władców wojowniczych i zdobywczych, ale takich, którzy występują przeciwko wojnom zaborczym, takich, którzy popierają rządy dobra i sprawiedliwości. Elementem, o którym jeszcze nie wspomniałam, jest posadzka. Posadzka, którą wykonano według projektu najprawdopodobniej Jana Bogumiła Plersza z 18 bodajże rodzajów drewna. Tutaj pokazuję Państwu rysunki posadzki. To są płyty obramione stylizowanym na meander ornamentem, wypełnione dekoracją arabeskową nawiązującą do wnętrza i dekoracji ścian. Tu jeszcze fragment wyskalowany projektu. I te rysunki, które Państwu przedstawiam, pochodzą z czasów pierwszej dokumentacji, jaką wykonano w gabinecie monarchów europejskich. Tutaj pokazuję Państwu zdjęcia z 1915 roku. Na przełomie lipca i sierpnia, wtedy kiedy carska administracja opuściła budynki stolicy, przy Komitecie Obywatelskim Warszawy powstała Komisja Opieki nad Gmachami Publicznymi. W jej skład weszli konserwatorzy, architekci, rysownicy, fotografowie i ta komisja zajęła się inwentaryzacją prawie 50 opuszczonych budynków, w tym rezydencji królewskich. Do współpracy zaproszono profesjonalnych rysowników i fotografów, którzy sporządzili dokumentację między innymi
gabinetu monarchów europejskich. Tak wygląda zdjęcie z 1915 roku. Widzimy na nim tę lustrzaną, wyłożoną lustrami niszę, a tutaj rysunek przedstawiający złoconą obiciem aksamitnym kanapę. W latach 20. i 30. gabinet był udostępniony do zwiedzania. Tak wyglądają zdjęcia z tamtej epoki. Tutaj pokazuję Państwu jeszcze kilka rysunków zachowanych fragmentów wyposażenia, czyli stołka, tu kominek i płaskorzeźbę w piaskowcu kominka. To wszystko rysunki Władysława Stolzmana. W 1940 roku, zanim Niemcy wysadzili zamek, pracownicy zamku wycięli część dekoracji Plersza ze ścian. Mniej więcej 1/4 odtworzonej, zrekonstruowanej dekoracji to fragmenty oryginalne. Przechowywano je w różnych miejscach w czasie wojny. Większość z nich wojnę przeżyła. Nie wszystkie niestety. W latach 60. te polichromie zachowane, wycięte, poddano konserwacji i eksponowano w Galerii Muzeum Narodowego w Warszawie jako obrazy, a kiedy podjęto decyzję o odbudowie zamku, jasnym się stało, że trzeba będzie wykonać prace rekonstrukcyjne nad całym gabinetem. Tutaj pokazuję Państwu zdjęcia fragmentu 2 ścian po wmontowaniu ocalałych elementów malowidła. Prace rekonstrukcyjne nad polichromiami prowadzono w latach 77-79. Na podstawie istniejącej dokumentacji i ocalałych fragmentów rozrysowano w skali 1:1 i plafon, i wszystkie dekoracje ścienne. I zaprojektowano brakujące elementy kompozycji. Posiłkowano się trochę dekoracjami, które Plersz wykonał w Białym Domu, na dworze w dworze w Jordanowicach i w pałacu w Rybienku, bo tam też są elementy dekoracji groteskowej. Ze względu na to, że dekoracje są symetryczne, to przy rekonstrukcji posługiwano się analogicznymi elementami zachowanych polichromii. Po czym wykonano te rysunki zrekonstruowane, wymyślone, wytworzone, przeniesiono z kalek na pozłocone powierzchnie i wypełniono dekoracją malarską. Rekonstrukcja tych 3/4 powierzchni ścian na złocie musiała być wykonana, proszę Państwa, bez poprawek, ze względu na łatwość uszkodzenia złota. W związku z tym konserwatorzy wcześniej wykonali bardzo wiele rysunków i kolorowych szkiców na takich złoconych podłożach, stosując farby temperowe, po to, żeby nauczyć się takiego malowania, takiego duktu pędzla, jaki był typowy dla Plersza, żeby oddać charakter warstwy malarskiej, kolorystyki, sposobu kładzenia farby, opracowania szczegółów, które decydują o indywidualnym wyrazie malarstwa Plersza. Zachowane fragmenty wprawiono w ściany. Widać też różnicę tutaj między kolorami, takim ciemniejszym złotem tych oryginalnych części i jaśniejszą barwą tych części, które rekonstruowano. Konserwatorzy napotykali na bardzo wiele problemów, bo po pierwsze nie do końca czytelna, albo czasem zupełnie nieczytelna była dokumentacja fotograficzna, czarno-biała zresztą z dwudziestolecia. Część zdjęć robiono pod światło. Niektóre fragmenty zrekonstruowane na podstawie zupełnie przypadkowych ujęć, na przykład fragmentu odbitego w lustrze, które stało się częścią zdjęcia. Kolorystykę niektórych fragmentów rekonstruowano przez analizę natężenia czerni i bieli i szarości na zachowanych zdjęciach. To była taka rzeczywiście niezwykle detektywistyczna praca.
Tutaj jeszcze pokażę Państwu fragment zachowany, polichromii. One były wprawiane na takich specjalnych kotwiczkach w ściany. A tu chciałam przywołać nazwiska zespołu konserwatorów, którzy wykonali tę wielką pracę. I w ten sposób dotarliśmy do końca wykładu o zupełnie niezwykłym miejscu, w którym zachowane zostały i oryginalne obrazy, i część garnituru mebli, i część polichromii, i jeden z 2 na świecie Gerydonów. To wszystko są bardzo cenne, niezwykłe obiekty i myślę, że warto przyjść do zamku i zajrzeć do gabinetu monarchów europejskich. Bardzo dziękuję.